Dziewczynki wychowane na bajkach Disneya, nastolatki bombardowane seksualnością, kobiety zamknięte w pułapce iluzorycznej, wiecznej młodości. To wszystko sprawia, że kobiety oddalają się od swojego wewnętrznego pierwiastka mocy tak szybko, jak tylko zaczynają zauważać, że odbiegają od nachalnie narzuconego im wzorca kobiety niezależnej, zawsze idealnej i uśmiechniętej. O to zapytam moich rozmówców. Zapraszam. Kobieca energia coraz częściej zaczyna być udziałem świadomych mężczyzn, którzy równoważą w sobie dwa pierwiastki. Widzimy coraz większe zaangażowanie mężczyzn w walce o prawa kobiet i ta świadoma kobiecość i męskość idą dzisiaj chyba coraz częściej w parze i się przeplatają. Czy rzeczywiście zaobserwowałaś takie zjawisko? O, zdecydowanie tak. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że jeszcze jak niedawno widziałam film pod tytułem Historia feminizmu, który jest zresztą na Netflixie, gdzie występuje m.in. Jane Fonda i wiele innych znanych postaci. I przeprowadza tam jedna z dziennikarek, słuchaj, taki test, mianowicie bardzo ładna, młoda kobieta, bardzo taka seksowna i tak dalej. I podchodzi do różnych mężczyzn, między innymi jakiegoś tam mechanika samochodowego, i on coś, nawiązuje się jakaś taka lekka, łatwa, przyjemna rozmowa i ona mówi, ale kiedy pada słowo i ona mówi, jestem feministką, to za każdy od niej w ogóle odpada i z niechęcią w ogóle już na nią od tego momentu jakby zapadała jakaś tama niechęci, w ogóle kompletny taki hamulec rozmowy, od razu patrzy każdy z nich na nią niechętnie, z niesmakiem, bez zaufania, bo zresztą tak jak zostało świetnie wytłumaczone to przez psychologów, dlaczego i kto nie lubi feministek, czy też oczywiście dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn. Generalnie są to ludzie o niższym ilorazie inteligencji, to zostało udowodnione. Buntują się z jednego powodu, a mianowicie nie chcą, żeby burzyć im ustalony jeden porządek, w którym już się odnaleźli i nie mają ochoty uczyć się nowego, nie mają wcale ochoty rozbudowywać swojej tolerancji ani żadnego zakresu pola widzenia, bo po prostu im się nie chce. I to, że właśnie to pytanie, które zadałaś, jest bardzo w punkt. Dlatego, że dzięki temu, że mówimy o tym coraz głośniej, to mężczyźni coraz bardziej rozumieją, że są feministami i to nie oznacza niczego złego. To są mężczyznami nowej ery, pokazują tylko swoją siłę, a nie słabość. Tak, tylko chciałabym zaznaczyć, że to, że mężczyźni się przyłączają, to dlatego, że czują tą kobiecą energię, czują ich siłę. Kobiety mają w tej chwili ogromny impet, prawda? Są w natarciu i mężczyźni dołączają do nich, są jak gdyby porwani przez nie. Także to nie ujmując nic mężczyznom, że mogą mieć pełną świadomość wartości tego, o co razem z kobietami walczą i że mają podobne przekonania, to jednak gdzieś porwały ich kobiety. I to jest strasznie ważna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mężczyźni, którzy myślą, którzy dostrzegają zmiany, widzą, że element kobiecości jest ogromnie ważny wszędzie. Proszę sobie wyobrazić, że w pracy w tej chwili uważa się, że taka agresywna postawa mężczyzny, który jak mówi, to mówi, prawda? Który jak zabiera głos, to dlatego, żeby zdecydować, a nie dlatego, żeby konsyliować i próbować jakoś ustalać wspólne zdanie, że taka komunikacja jest nieskuteczna. Czyli ten element kobiecości jest mężczyznom niezwykle potrzebny, myślę, że nawet bardziej niż kobietom element męskości. Może jeśli chodzi o element męskości, to powiedziałabym, że kobietom jest bardziej potrzebny wyższy poziom asertywności, czyli obrony swoich praw, bez ranienia innych, prawda? Umiejętności mówienia nie, umiejętności zgłaszania własnych potrzeb i tak dalej. Natomiast sądzę, że tym nowum, które wchodzi w kulturę, to jest siła pierwiastku kobiecego, który jest niezwykle wartościowy w społeczeństwie, niezwykle. Ja mam doskonałe miejsce obserwacji, ponieważ atelier, w którym teraz się znajdujemy, mieści się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
I tuż za mną, za moimi plecami jest okno, przed którym niestety, ale odbywają się te wszystkie marsze. Wszystko to, co jest związane i głos wyrażany na ulicach kobiet, ale również i mężczyzn maszeruje tutaj, więc ja szybciutko od razu też wychodzę z atelier i biorę w tym udział. Ten głos jest bardzo słyszalny. No niestety tak się świat ułożył teraz, a w szczególności Polska. Suweren wybrał, że kobiety potrzebują tego wsparcia, potrzebują tego, aby być z nimi, bo jesteśmy jakąś jedyną małą plamą na mapie świata i bodajże Honduras, gdzie kobietom się zabiera prawa. Więc ten głos kobiet, rok 2020, 2021 to jest rok kobiet. Ten głos jest słyszalny. Oczywiście, że takie zjawisko obserwuję, ale mam wrażenie, że to dotyczy młodszego pokolenia, że ta świadomość równości płci jest naturalna dla pokolenia nastolatków, dwudziestolatków, jeszcze 30-latków, ale w tej przestrzeni wiekowej tej pewności co do spójności myśli nie ma. Natomiast niewątpliwie problem z takim przyznawaniem rzeczywistości ma pokolenie, powiedziałabym, nawet 50 plus, 60 plus. To są chyba takie zaszłości z przeszłości, kiedy był ten podział tradycyjny ról, wszystko co w domu, zajmowanie się domem to kobiece, a praca, zarabianie pieniędzy męskie i to pokolenie, które wyrastało w takim przeczuciu, dość opornie przyjmuje zmiany w tym zakresie. Cały czas poruszamy się tak naprawdę w przestrzeni stereotypów jednak, prawda? No dokładnie, te stereotypy funkcjonują. Na szczęście właśnie to młode pokolenie jest pozbawione stereotypów. Ja myślę, że otwarcie się Polski na świat, wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, przejmowanie w sposób naturalny tych dobrodziejstw cywilizacyjnych z Zachodu i też właśnie wszystkiego, co związane z równością płci, sprawiło, że młode pokolenie sobie z tym, znaczy w ogóle nie ma z tym problemu. Przyjmują wiele rzeczy w sposób naturalny. Im nie trzeba pewnych rzeczy wyjaśniać i uczulać. Natomiast pokolenie, właśnie zaczyna się ten problem wyraźnie w pokoleniu 50+, i tam są duże, powiedziałabym, rozbieżności w traktowaniu tego tematu, bo oczywiście jest bardzo wielu mężczyzn w tym przedziale wiekowym, którzy przyjęli te wartości i nie mają z tym problemu, ale są też tacy, którzy w sposób tradycjonalnie bronią tych wartości zamierzchłych, skostniałych. No i widzimy to w tym, co się dzieje teraz w polityce, prawda? Politykę sprawują właśnie osoby głównie w przedziale wiekowym 50-60+. No właśnie, trudno nie spytać o siłę kobiet i o ich oczekiwania. Widzimy, z jaką konsekwencją dzisiaj wychodzą kobiety masowo na ulicę. Zmieniły się kobiety, czy zmieniło się wszystko wokół? Nie, myślę, że kobiety się nie zmieniły. My chyba zawsze wiedziałyśmy, co chcemy. Nie zawsze mogłyśmy mówić o tym głośno, ale też i od no, w zasadzie lat 90., kiedy została uchwalona ta kompromisowa ustawa aborcyjna, to nie miałyśmy problemu z takim wyraźnym ograniczeniem naszej wolności. I to sprawiło, że kobiety po prostu wpadły w furię i to kobiety w każdym przedziale wiekowym. Tylko czas pandemii sprawia, że te młodsze mają czas i odwagę i siły wychodzić na ulicę, ale pewnie wyszłyby na ulicę wszystkie kobiety jak mogą. Chciałabym troszeczkę pogłębić Twoją odpowiedź. Co powoduje w takim razie determinację u pań? Co powoduje? Ja myślę, że kobiety potrafią być spolegliwe i przyjmują na swoje barki odpowiedzialności, mnóstwo zadań, ale wszystko ma swoje granice i jeśli nagle okazuje się, że my już wykonując tak wiele i wiemy o tym, bo to już też badania pokazują, że ciężar pandemii znów spadł w dużej mierze na barki kobiet i nagle przy tym wszystkim ogranicza się nasze prawa, ogranicza się prawa do decyzji, które rzutują na całe nasze życie, to sprawia, że kobiety po prostu się wkurzają, mówiąc już bardziej kolokwialnie. Trudno nie spytać o siłę kobiet i ich oczekiwania. Widzimy, z jaką konsekwencją dzisiaj masowo wychodzą na ulicę.
no to właśnie pytam, czy zmieniły się kobiety, czy zmieniło się wszystko wokół? Bardziej zmieniły się kobiety, dlatego że w pewnym momencie dostrzegły, że w społeczności tradycyjnej, patriarchalnej dla nich przewidziana jest rola służebna, mają obowiązek zajmować się rodziną, domowymi obciążeniami, mogą też zarządzać domem w tym sensie, że co trzeba zorganizować, co trzeba kupić, sprzedać, zrobić i tak dalej na co dzień. I że w zasadzie nikt nie interesuje się ich rozwojem. One same muszą poczuły, że są podmiotami, że to nie są tylko osobami służącymi innym, ale są podmiotami, które muszą mieć własny osobisty rozwój, które muszą rozwijać swoje możliwości, żeby stać się właśnie kimś, a nie być kimś, kto jest niżej. I zobaczyły też, jak bardzo są krzywdzone przez prawo, przez najróżniejsze ekonomiczne organizacje, instytucji i miejsc, w których pracują. Dostrzegły, że jeśli same nie zaczną walczyć o swoją pozycję prawdziwą człowieczą, to nikt tego za nie nie zrobi. Zresztą proszę spojrzeć, nic kobietom nigdy nie zostało dane bez walki. Począwszy od sufrażystek, które tak tragicznie, czasami miały tak tragiczne losy, wszystko, o cokolwiek kobiety walczyły, musiały właśnie walczyć. Ale co się teraz podziało? Podziało się tak, że w momencie, kiedy poczuły w sobie tą właśnie siłę wynikającą z niesprawiedliwości, z krzywdy, z tego, że hamowano ich rozwój przez właśnie cały układ społeczny i tak dalej, poczuły pewną solidarność, zobaczyły, że jest ich więcej. I ta solidarność kobieca, która się w tej chwili pojawia, jest strasznie ważna. Proszę spojrzeć, jak to właśnie teraz widzimy chociażby na ulicach, bo to, co się dzieje, jest znowu próbą zamknięcia kobiet w pewnej klatce, ograniczenia ich praw podmiotowych, cofnięcia ich w tym człowieczeństwie, o które cały czas się starają i walczą. Także to jest, myślę, że to jest wiek kobiet w tej chwili i ta energia kobieca, ten właśnie napór taki, ten impet, który mają, no, jest największą rewolucją świata. Proszę pomyśleć, że połowa ludzkości w tej chwili walczy, prawda? Może nie wszędzie, może no, są kraje, gdzie to w tej chwili jeszcze nie jest możliwe ze względów kulturowych i tak dalej, ale jednak połowa świata ma przed sobą walkę. A proszę powiedzieć, czy jeżeli możemy porównywać jednak tą kobiecość z męskością, czy kobiety są bardziej zdeterminowane do walki o siebie niż mężczyźni? Tak, dlatego że kobiety wiedzą, czego chcą i wiedzą, o co walczą. Natomiast mężczyźni są na pozycji troszkę takiej straconej w jakim sensie? W takim sensie, że właściwie nie bardzo wiedzą, jak wygląda współczesna męskość. Prawda? Dawniej mężczyzna to był macho, to była osoba, która żeniąc się zyskiwała władzę nad wszystkim, nad finansami kobiety, nad jej losem i tak dalej. To się robiło samo. W tej chwili już tak nie jest. W tej chwili prawa małżeńskie już nie są takie, że mężczyzna, aczkolwiek mężczyźni próbują to robić, ta słabość, którą poczuli, powoduje, że siłą próbują odzyskać pewne swoje przewagi. I oni sami nie bardzo wiedzą, ku czemu zmierzają. Kryzys męskości w tej chwili widoczny polega na tym, że właśnie z jednej strony nie bardzo wiadomo, kiedy się tym mężczyzną mężczyzna staje, to znaczy kiedy to będzie, prawda? Bo już nie to, że będzie panem i władcą w domu, bo już nie to, że gdzieś tam czeka na niego wysoki status tak czy inaczej, mają kłopoty z pracą, prawda, pojawiło się bezrobocie wśród mężczyzn, którzy trudniej się przystosowują do nowych warunków społecznych i tak dalej. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że mężczyźni współcześni z uwagi na te zmiany, które zaszły w kobietach, na zmiany, które zaszły no, w relacjach małżeńskich, na zmiany, które zaszły w sytuacji zawodowej kobiet, prawda, które robią kariery, które mają na to w ten sposób już jednak zezwolenie społeczne, zostali pozbawieni tego totalnego wsparcia, jakiego udzielały im kobiety. Proszę sobie przypomnieć, przecież kobieta, mężczyzna to był wojownik, który wracał z pracy do domu, prawda? Ona nie pracowała, więc dzieci cicho, bo tatuś będzie spał. Najlepszy kotlet dla tatusia, prawda? Tatuś decyduje o wszystkim. Gdy gdzieś jedziemy i dzieci chcą się zatrzymać, bo chcą siusiu, to tatuś mówi nie teraz, nie mogę, prawda? Tego cicho i tak dalej. W tej chwili już powoli to
się wszystko zaczyna zmieniać i mężczyzna już nie jest otoczony takim wsparciem kobiety, które go czyniło silniejszym. On, szczerze mówiąc, w domu nic nie musiał. On miał iść do pracy, wrócić, dobrze zarabiać, jeśli się tylko da, i tyle. Natomiast w tej chwili jednak okazuje się, że w domu to już nie tylko kobieta jest służebna, on też musi coś zrobić, prawda? Co prawda najczęściej ogranicza się do wynoszenia śmieci i przybijania szafek do ściany i ewentualnie zmiany kół w samochodzie, ale niemniej jednak to wsparcie kobiety cofnęły z uwagi nie całkiem, ale w dużej mierze cofnęły z dwóch powodów. Po pierwsze, są tak obciążone pracą zawodową i wszelkimi innymi obowiązkami, które czekają na nie w domu, że już nie są w stanie tego realizować tak jak poprzednio, gdy były służebne tylko. A druga rzecz to taka, że też czują, że im się pewne rzeczy należą, one też się muszą rozwijać. Czyli te dwa czynniki, że już po pierwsze nie daje rady więcej, ale z drugiej strony też mam przekonanie, że nie powinnam być służebna. To się kończy. Ja muszę być kobietą, która jest po prostu człowiekiem, który się rozwija, który do czegoś zmierza, który ma swoje cele. Krótko mówiąc, który naprawdę nie tylko jest, jak to kiedyś ironicznie powiedział Jeremi Przybora, że kobieta to najlepszy przyjaciel mężczyzny, czyli nie tylko jest przyjacielem mężczyzny, który go wspiera, ale oprócz tego, podobnie jak mężczyzna, jest też człowiekiem. Kobiety dziś masowo wychodzą na ulicę. Zmieniły się właśnie kobiety, czy zmieniło się wszystko wokół? Najgorsze jest to w tym wszystkim, że to faceci rozrabiają. Faceci, którzy mają przyjemność z seksu, którzy to są autorami tych ciąż i to oni tutaj tak naprawdę wiążą i kneblują kobiety. W cudzysłowie oczywiście, ale jest to tak pofertane. Mieliśmy tyle lat wolności, tyle lat pewnej swobody i boję się, że to, co się teraz wyprawia i to, że się kobietom zabiera głos, jest rzeczą tragiczną. Tak naprawdę z jednej strony jest to tragiczne, a z drugiej strony, kiedy widzę na protestach bardzo dużo młodych kobiet, nas to 15, 20, 20-parolatek, to gdzieś jest ta nadzieja w tym, że te młode kobiety będą też mocno wspierały te dojrzałe i że to wszystko pójdzie w dobrą stronę, aczkolwiek jest to, uważam, totalnie niepotrzebne. No właśnie, trudno nie spytać dzisiaj o siłę kobiet i ich oczekiwania. Widzimy, z jaką konsekwencją dzisiaj masowo kobiety wychodzą na ulicę. Zastanawiam się, czy zmieniłyśmy się my, kobiety, czy zmieniło się wszystko wokół? Wszystko razem. Bo my kobiety, my jako ludzie, wszyscy zmieniamy się pod wpływem pewnych okoliczności i rzeczywistości. Niewątpliwie to, co się stało z współczesnym światem od lutego 2020, jest czymś, na co w ogóle nie byliśmy przygotowani przecież. My się katapultowaliśmy do innego kosmosu zupełnie i dalej jeszcze lecimy i nie do końca wiemy, w którym kierunku. W związku z tym wszystko się zmienia i świat się zmienia. Internet bardzo wiele zmienił 20 kilka lat temu, natomiast w tej chwili takie okoliczności, jakie powstają, również fakty historyczne, zmieniają nas bardzo. Włącznie z tym, co się stało w Polsce przez ostatni rok w stosunku do kobiet. To też szalenie z kolei zmieniło mężczyzn. W stosunku do kobiet niewątpliwie, przynajmniej to środowisko, które obserwuję ja, na pewno mężczyźni bardziej stali się obrońcami i protektorami kobiet niż kiedykolwiek. Są 100% kobiety, wcale niedelikatne, którym trudno odmówić pełnej kobiecości, tylko dlatego, że odrastają od czyichś wyobrażeń. To samo się tyczy stereotypu mężczyzn. Jeżeli myślimy o mężczyźnie, to on musi być twardy. Jeżeli jest wrażliwy, to prawdopodobnie homoseksualny. Wchodzimy w taki czas, kiedy wielu z nas przyznaje się do tak zwanej niebinarności. Jak to wpłynie na nowe postrzeganie kobiecości i męskości? To jest... Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, uważam, i ja jestem ogromną optymistką i w tym temacie również chcę być, a mianowicie, że jednak bardzo uczymy się tolerancji w stosunku do siebie. I wiele przykładów mężczyzn i kobiet, bo kobiety stają się, ogólnie mit, który rośnie wśród wszystkich warstw społecznych, jest taki, że kobiety twardnieją,
są coraz silniejsze, a mężczyźni słabną i miękną. I to jest trend myślenia, z którym ja się nie zgadzam i chcę głośno mówić, żebyśmy sami nie robili sobie tego czarnego PR-u. Dlatego, że mężczyźni słysząc to, ja to słyszałam sama tysiące razy, w związku z tym, umówmy się, każdy z nas to słyszał, mężczyźni słysząc to podświadomie słabną i przestają w siebie wierzyć, bo gdzieś myślę, że rodzi się w nich pewna bezradność takiego, a nie innego wizerunku, bo w końcu jak mają w tym momencie jemu zaprzeczyć? Mało tego, skoro okazują, tak jak sama powiedziałaś, wrażliwość czy delikatność, to mogą narazić się na to, że albo będą zupełnie źle zrozumiani i nie będą sobą. Tymczasem również dzięki z kolei wykształceniu, dzięki temu, że coraz więcej rozumiemy i coraz więcej oglądamy i obserwujemy, ten mit faceta macho, który mówi swojej kobiecie, co ma robić, również odchodzi powoli do lamusa i do archiwum i do starej ery, ale oczywiście jeszcze bardzo wiele przed nami. To, co jest niewątpliwie tutaj kluczową rzeczą, to, że bardzo wydłużyło się ludzkie życie. I to stało się na przestrzeni ostatnich mniej więcej, zauważyliśmy to, 20 lat, nie więcej. Zobacz sama, Dorota, jak w ogóle my się zmieniłyśmy jako kobiety przez ostatnie kilka lat, ja już tam nie mówię tam 50 czy 100, przez ostatnie nawet kilka lat, jak bardzo wzrosła nasza świadomość, ile rzeczy ją ukształtowało. I to, że życie się bardzo wydłużyło, spowodowało z kolei gigantyczny wzrost naszych oczekiwań, ponieważ nastąpił olbrzymi wzrost szans i możliwości. W związku z tym kiedyś było tak, że była młoda kobieta do 25 roku życia, potem to już taka była lekko, była starą panną w zasadzie. Później do 40 to już była taką dorosłą kobietą, a po 40 to już była dojrzałą kobietą i w zasadzie patrzyła już tylko na to, żeby już pójść na emeryturę i zostać babcią. No i mniej więcej to takie były 3 etapy i one się tak przesuwały delikatnie. Najpierw z 25 roku życia przejechały na 30, potem dalej, a teraz one się w ogóle nie przesunęły, tylko rozmnożyły i to jest wspaniałe, że dzisiaj można zmienić zawód, pasję, można zupełnie zmienić swoje życie w każdym wieku. I to jest na pewno ta ogromna różnica, która również jest dla wielu na pewno bardzo trudna. No znowu jakby wracamy do tych stereotypów, o których mówiłam wcześniej, bo wydaje mi się, że ten stereotyp choćby faktu, że wrażliwa to głównie jest kobieta, to chyba też w mniejszym stopniu dotyczy młodych ludzi i tego właśnie pokolenia naście, 20 parę, dlatego że wśród młodych ludzi o tej wrażliwości mówi się w zupełnie inny sposób. Ja myślę, że chociaż z drugiej strony bardziej też otwarcie mówi się o homoseksualizmie no mimo wszystko, pomimo wszystkiego, co się dzieje, zwłaszcza w Polsce, więcej osób jest skłonnych ujawnić swoje preferencje seksualne, to mimo wszystko jednak to pojęcie wrażliwości przestaje być chyba tak przyjmowane jako taki typowy atut kobiecości, a ta męskość to ta twardość. Nie, ja myślę, że te cechy zaczęły się równomiernie jednak rozkładać. Są kobiety silne, twarde, co wcale nie umniejsza im delikatności i kobiecości, tylko po prostu czasami życie przykro doświadczyło i sprawiło, że musiały po prostu schardzieć. I odwrotnie są mężczyźni, którzy na przykład byli od dziecka wychowywani w poczuciu większej wrażliwości dla otoczenia i nie tylko dla kobiet, bo to dotyczy wrażliwości w ogóle. Znaczy, mam taką nadzieję, że przestaniemy posługiwać się stereotypami, prawda? Bo to, o czym Pani mówi, to są te stereotypy, które funkcjonują. Tu macho, tu delikatna, łagodna kobieta. Nie ma nic gorszego, niż być wciśniętym w stereotyp i starać się go realizować. Kobieta, która jest silna, mocna i nie przejawia cech uznawanych właśnie potulności, takiej łagodności uznawanej za kobiece, wcale nie oznacza, że tą kobietą nie jest. I mam taką nadzieję, że kobiecość i męskość jako takie wymogi stawiane obu płciom
powoli przestanie funkcjonować. Tak naprawdę staniemy się wolnymi ludźmi wtedy, kiedy przestaniemy być wsadzani w stereotypy męskie, kobiece, stereotypy homoseksualne i tak dalej. Człowiek jest po prostu osobą i to nie może być przepis na to, jak ma się zachowywać. Co innego o przepisach dotyczących tam grzeczności, kultury i tak dalej. O tym nie mówimy, prawda? To jest kwestia pewnych dobrych relacji międzyludzkich. Ale to, żeby człowiekowi dawać przepis, jak się ma zachowywać i jak ma reagować w pewnych sytuacjach, to przecież absolutnie zabija swobodę rozwoju. I mam taką nadzieję, że właśnie to już są takie czasy, to może szybciej nastąpi niż zmierzch patriarchatu, bo patriarchat jest osadzony bardzo silnie w strukturach społecznych, w określonych zwyczajach, też w prawodawstwie, wszędzie. Natomiast to, żeby patrzeć nie przez stereotyp, ale patrzeć przez swobodny rozwój osoby, to myślę, że to przyjdzie szybciej, dlatego że kobiety absolutnie były więzione tym stereotypem, prawda? Dziewczynce nie wolno tego, nie wolno tamtego, a powinna to i powinna owo. Mężczyzna, no, ten stereotyp dawał mu za duże pole władzy, ale też czasami czuł się tym przygnieciony. Dlaczego ja muszę być taki ciągle zdecydowany i twardy, prawda? Kiedyś mój kolega powiedział, wiesz co, ja już nie chcę być takim ojcem, co ciągle krzyczy, zabrania i tak dalej. Ja mówię, to nie bądź. A on mówi, no ale jak nie bądź, kiedy wszyscy uważają, że tak się powinienem zachowywać. Czyli ta stereotypizacja nas zabija, a naprawdę cechy, które wiążemy z kobiecością i z męskością, każda z nich może być realizowana w sposób bardzo dobry, korzystny i każdy może skorzystać z określonych sposobów działania. A w momencie, kiedy się mu zabrania pewnych zachowań albo nakazuje, no to sytuacja jest naprawdę straszliwie trudna. Ja jestem za wolnością. Jestem za tym, aby każdy mógł wyrazić siebie. Żyjemy jeszcze w takim kraju, w którym jeszcze można to robić i świat się bardzo zmienił. Kiedy ja zaczynałem, nie było internetu. Telefony komórkowe były wielkości, nie wiem, cegły. Dzisiaj młodzi ludzie głównie żyją w sieci, widzą, co się dzieje. Granice tym samym w pewnym sensie nie istnieją. I ta możliwość szybszego wyboru, ta możliwość szybszej świadomości, mam wrażenie, że młodzi ludzie szybciej dojrzewają też teraz, jest czymś, czego się nie da zatrzymać. I jeżeli będzie się próbowało narzucić ludziom pewne kajdany moralne, społeczne, obyczajowe, to sądzę, że to się tak dobrze nie uda, jak to się kiedyś udawało. Więc kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną. Zajebiście jest, jak to wszystko razem super funkcjonuje i dobrze się układa. Kreuje coś nowego, a nie zajmuje się tym, żeby zblokować tą energię i ten przepływ energii. Wydaje się, że te staroświeckie i jednoznaczne wyznaczniki tego, co kobiece i męskie, powoli będą jednak odchodzić do lamusa. No ale pewnie pojawią się nowe wyznaczniki. Jakie? Myślę, że będą to wyznaczniki, które będą, będzie wymaganie wobec, jeśli tak by się rzeczywiście stało, byłoby cudownie. Byłoby wymaganie od wszystkich, by nie zniewalali się nawzajem, dawali sobie wolność, by tą wolność cenili u drugiego człowieka i pozwalali mu ją realizować. Jest tylko jeden kłopot, że wolność nie idzie w parze z bezpieczeństwem. I jeśli będziemy nadmiernie nastawieni na bezpieczeństwo, to wtedy będziemy ograniczać wolność. Żeby było bezpiecznie tak naprawdę bardzo, to trzeba bardzo wielu rzeczy zakazać, prawda? Bardzo wiele rzeczy. Także podobnie jest zresztą w małżeństwie. Jeśli w małżeństwie obie strony mają dużo wolności, to oczywiście równocześnie ryzykują, że ta wolność może spowodować, że partner będzie zachowywał się inaczej, niż ja bym sobie na przykład tego życzył, prawda? Że te ramy takie, które sobie nawzajem narzucamy, nie będą takie twarde i surowe. Czyli
Wolność jest wspaniałą wartością, chyba najważniejszą w ludzkim życiu, bo pozwala się rozwijać, pozwala w ogóle na rozkwit. Natomiast trzeba do tego mieć sporo odwagi i otwartości. Dlatego myślę, że odwaga, odpowiedzialność, otwartość to są takie 3 cechy, na które będziemy kładli duży nacisk w sytuacji, kiedy będziemy cenili wolność i pomagali w jej istnieniu społecznym. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo świat się zmienia naturalnie w sposób ewolucyjny i zmieniają się społeczeństwa, aż tu nagle przychodzą ciosy dla całego świata, tak jak pandemia, i nagle wszystko zostaje przewartościowane. I myślę, że gdy wyjdziemy z pandemii, to będziemy znów postrzegać cechy płci w inny sposób i to, co będzie przynależało do pewnej grupy, będzie ulegało na pewno pewnym przeszacowaniom, pewnym przewartościowaniom i nie, myślę, że ta niedaleka przyszłość to jest bardzo duże wyzwanie przed nami wszystkimi. Nie chciałabym tak określać, co będzie typowo męskie, co będzie typowo kobiece, bo znów wpadniemy w jakieś stereotypy. Ja myślę, że to jest zguba ludzkości, byśmy zaczęli z założenia przypisywać jakieś cechy konkretnej płci. Zawsze byłam za równouprawnieniem w każdym aspekcie i być może są tylko skrajne sytuacje, kiedy coś może nie jest dla kobiety, a coś może nie jest dla mężczyzny, ale to są wyjątkowe, raczej wynikające z pewnej predyspozycji fizycznych i też wytrzymałościowych w sensie mentalnym, bo nagle okazuje się, że tak nas natura stworzyła, że są między nami jednak różnice i powinniśmy raczej z tego czerpać wiedzę, korzyści dla naszych działań, ale nie sprawiać, by to nas różnicowało i byśmy między sobą rywalizowali właśnie z uwagi na te różnice naturalne, czyli tam, gdzie pewne zadania wymagają rzeczywiście bardzo dużej siły fizycznej. Mówię bardzo dużej, bo dużo siły fizycznej kobieta jest też w stanie z siebie wyegzekwować. Natomiast no, też pewnie fakt, że kobiety zostały stworzone do porodów, czyli są skłonne przyjmować większy ból, tym samym mężczyźni okazuje się trudniej znoszą ból. No i taka jest natura, więc wszystko, co wynika z naturalnych predyspozycji, pewnie zostanie i tak jak mówię, no powinniśmy w jakiś sposób czerpać z tego korzyści i wnioski, tak czy tak. Zdecydowanie najnowszym wyznacznikiem, powiem Ci, uważam, są relacje z najbliższymi teraz. Okazało się, to nawet dzisiaj rano, będąc Dzień Dobry TVN, dokładnie o tym rozmawialiśmy, ponieważ pandemia, która nastąpiła i lockdown, który był jej skutkiem, pokazał nam wszystkim i uświadomił nam wszystkim, że co z tych znajomych w klubach, albo w restauracjach, albo na pokazach mody, albo gdzieś tam, kluczowi są dla nas ludzie najbliżsi i to, czy umiemy z nimi budować relacje, czy nie. Czy zbudowaliśmy je do tej pory, czy nagle znaleźliśmy się w kręgu jakichś obcych ludzi dookoła siebie, których nie znamy, chociaż są teoretycznie nam najbliżsi. W związku z tym dzisiaj, jak patrzę też na swoich przyjaciół, swoich znajomych, swoich najbliższych, to dopiero teraz widzę jaśniej i jaskrawiej, kto jest mądry, kto rozumie i docenia taką umiejętność budowania takich właśnie bliskich relacji i takich wielkich wartości, które niewątpliwie okazały się być najbardziej wartościowe, bo w czasach, kiedy podróże, pokazy mody, właśnie galerie sztuki, nawet kino i restauracje odleciały na inną galaktykę, to został nam dom i najbliżsi. I to jest ta największa wartość. Czyli ci ludzie, którzy naprawdę potrafią to zbudować, potrafią zbudować relacje z najbliższymi, dzisiaj ci wygrają. Jestem bardzo ciekawa, czy zgadzasz się z taką tezą, że mieliśmy matriarchat, a teraz jesteśmy u schyłku patriarchatu. Jeżeli tak, to co nas czeka?
Mam wielką nadzieję, że tolerancja i solidarność. To byłoby ideałem. Jak będzie, zobaczymy. Nasz kraj dzisiaj niewątpliwie jest bardzo podzielony, podobnie jak Stany Zjednoczone, co na pewno nie sprzyja to ani tolerancji, ani zrozumieniu, ani słuchaniu siebie nawzajem. Natomiast mam wielką nadzieję, że te turbulencje, które w tej chwili przechodzimy, a przechodzimy je wszyscy bez względu na wiek, bez względu na stan zdrowia, bez względu na to, na jakim szczeblu drabiny społecznej czy też finansowej jesteśmy, przechodzimy niewątpliwie przez wielkie turbulencje. I mam wielką nadzieję, że to wszystko, czego teraz doświadczamy, nauczy nas wiele, przede wszystkim właśnie doceniać siebie nawzajem, słuchać siebie nawzajem, bo nie ma większej wartości dla człowieka niż to, że jest wysłuchany i doceniony. Nie ma dla mnie też większej przyjemności niż dawanie innym i wspieranie innych. W związku z tym ja widzę też, że bardzo to zrozumienie takiego tematu i takich haseł przestaje być puste, że te hasła typu, tak jak my mamy w erze nowych kobiet, my się wspieramy, a nie spieramy, my się doceniamy, a nie oceniamy, są w tej chwili automatycznie naprawdę przez większość ludzi bardzo dobrze rozumiane. Więc odpowiadając na pytanie, ja mam nadzieję, że my w tej chwili przechodzimy przez burzliwą drogę do tolerancji, zrozumienia, ale świata, który jest tolerancyjny wobec siebie, czy to są kobiety, czy mężczyźni, czy homoseksualni, czy też heteroseksualni. Wydaje się, że to, co staroświeckie i jednoznaczne, dotyczące kobiecości i męskości, powoli będzie musiało odejść do lamusa, ale pewnie pojawią się nowe wyznaczniki. Jakie? Ja jestem przekonany, że gdyby mężczyzna miał urodzić dziecko, to by skapitulował. To kobiety, to wy rodzicie, wydajecie światu nowe życie, a my tylko rozrabiamy przy tym i tak naprawdę im bardziej jest to zbalansowane, tym jest lepiej dla wszystkich. A te młode pokolenia naprawdę już są innymi ludźmi niż my nawet, kiedy byliśmy tam te 15-20 lat temu wstecz. Mieliśmy matriarchat, jesteśmy chyba u schyłku patriarchatu. Co zatem nas czeka? Ciężka praca, bo pomimo, że mnie przeraża jedna rzecz, że bardzo dużo teoretycznie młodych ludzi, którzy mają głos w rządzie, nadal powiela pewne stare schematy, bo być może tak im jest wygodniej, bo być może jest to po prostu polityka, kościół i dopóki to się nie wyczyści, dopóki to, co zostało wypracowane, nie zostanie ugruntowane i stabilne, a nie to, co się dzieje teraz, że jesteśmy w odwrocie pewnych myśli, idei, będzie to bardzo złe. No ale to trzeba patrzeć. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bardzo interesujących. Oczywiście pandemia to było coś, czego się nikt nie spodziewał, ale to, co się wyprawia wokół tego wszystkiego, to, co dotyczy kobiet, konstytucji, no nie nudzimy się patrząc na to, co się dzieje, obyśmy tylko przetrwali w mądrości tych mądrych ludzi. Ja bym polemizowała z faktem, czy mieliśmy matriarchat, bo jak sięgam wstecz, to jednak historia pokazuje, że jednak zawsze mężczyźni dominowali i teraz po raz pierwszy wiek XXI pokazał, że gdy kobiety dochodzą do głosu w pewnych dziedzinach, to wcale nie jest źle, a może nawet i całkiem dobrze, bo choćby właśnie czas pandemii pokazał, że państwa, w których szefują kobiety, całkiem sobie nieźle radzą właśnie z pandemią. Mam tu na myśli na przykład Nową Zelandię, Tajwan czy Finlandię. Tam rządzą kobiety i myślę, że mężczyźni z tym nie mają problemu, a wręcz przeciwnie, na pewno są zadowoleni, że pandemia została w jakiś sposób w tych właśnie państwach zatrzymana. Więc ten czas, ja nie wiem, czy matriarchatu teraz, ale pewnej większej równości i uznania zalet obu płci, to jest chyba to, do czego powinniśmy dążyć w przyszłości, zwłaszcza u nas w kraju, bo dalece jeszcze jesteśmy od tego. Nie no, proszę popatrzeć, co się dzieje.
Mężczyźni decydują o tym, co mają robić kobiety. Na programy dotyczące kobiet przychodzi 12 mężczyzn, a nie jednej kobiety. Po prostu rzeczą jest jeszcze w dalszym ciągu naturalną, że te kobiety tak nie do końca wiedzą, co w tym świecie rzeczywiście jest ważne i trzeba je tego nauczyć. Nawet taką książkę napisała w tej chwili, przepraszam, bo nie pamiętam autorki, kobieta, która mówiła, jak to mężczyźni ją wszystkiego usiłowali uczyć, prawda? Zakładając nie wiadomo dlaczego, że umieją to lepiej. Patriarchat jest podtrzymywany w dalszym ciągu przez wychowanie, ale tu jest też duża wina kobiet. Proszę sobie wyobrazić, że w dalszym ciągu mamy, gdy wychowują synów, wychowują ich inaczej niż córki, prawda? Syn nie musi nic robić w zasadzie, pozwala się mu na większą agresję, daje się mu większą swobodę i tak dalej. No też jest patriarchalna kultura też przejawia się w tym, że syna to sobie mama ceni. To jest mężczyzna, prawda? To jest mężczyzna, często nie mężczyzna jej życia, bo być może mąż nie spełnił nadziei i tak dalej. Czyli socjalizacja, która zakłada, że w dalszym ciągu, że mężczyzna ma być władczy, dbać o status, ma nie ujawniać emocji, a jeśli już jakąś, to gniew, bo to jest emocja męska, za to nie będzie krytykowany. Agresja mężczyzn, która, jak badania pokazują psychologów społecznych, agresja mężczyzn między 16 a 29 rokiem życia powoduje straszliwe szkody społeczne, prawda? Przestępczość właśnie tych mężczyzn, ich skłonność właśnie do bitek, do obrony swojej pozycji, do walki o zdobywaniu jakichś dóbr, a partnerki również, to powoduje, że świat jest nasycony agresją. Im więcej młodych mężczyzn w danym kraju, tym większa szansa na wojnę. Jest coś takiego, że gdzieś ten element agresji z jednej strony być może też w naturze, czy w czy nie wiem, w hormonach określonych, ale z drugiej strony w sposobie wychowania też powoduje, że ten patriarchat nie jest w odwrocie. Nie jest w odwrocie. Że w dalszym ciągu jednak mężczyźni wychowywani w taki sposób, jednak w dalszym ciągu osoby właśnie takie władcze, a kobiety wychowywane do tego, by zmierzały do konsensusu z innymi, by rozumiały innych, by ich wspierały, pomagały. Kobiety się świetnie uczy pomagać, wspierać innych, rozumieć ich stany emocjonalne i tak dalej. Tego się nie uczy mężczyzn. I w związku z tym, póki tak będziemy się socjalizować, to patriarchat nie zaniknie, a to robimy własnymi rękami. Jak widzę mamy właśnie, które tak wychowują swoich synów i córki, to sobie myślę, że one podtrzymują patriarchat po prostu. I tradycyjny model małżeństwa też jest taki, że niby wchodzi ten partnerski nowy, ale kobiety też niekonsekwentnie, że tak powiem, popierają ten nowy model, bo z jednej strony każda kobieta by chciała, żeby mężczyzna ją lepiej rozumiał, prawda, że jej pomagał, żeby też przejął część obowiązków, ale bardzo często też się słyszy, a czemu ty tak mało zarabiasz, a czemu nie potrafisz czegoś załatwić, a czemu jesteś taki jakiś właśnie niezaradny, mało przebojowy. Jeśli partnerski, to znaczy, że możemy być podobni i nie winimy męża za to, że nie jest taki właśnie, jakiego dawniej widziano w tym właśnie patriarchalnym modelu. Także same też czasami nie jesteśmy konsekwentne, ale myślę, że to powoli mija. Jak patrzę na swoją córkę, to tak sądzę, że ona jest bardzo czujna pod tym względem, więc mam nadzieję, że młode kobiety powoli ten model będą spychały, ale przeszkadza w tym polityka bardzo, przeszkadza w tym bardzo cały układ społeczny, który jest w dalszym ciągu jeszcze jakby z XIX wieku przejęty. Także myślę sobie, że jeszcze nie jest w odwrocie. Zaczął się odwrót patriarchatu, ale znowu będą musiały to robić kobiety. I to w sposób bardzo wyrazisty, bardzo konsekwentny i będą się musiały w tym bardzo mocno wspierać. Bo jeśli będzie tak, że część kobiet będzie zwalczała właśnie tego typu zachowania, a jest, co one takie, prawda, co ona tu ciasta nie piecze, co to za kobieta, prawda, a tam nie siedzi cały czas z dzieckiem, a
Po prostu jeśli będziemy rozliczać kobiety z bycia matką Polką, która jak wiemy jest rolą przesadzoną i nikt nie jest w stanie jej unieść, nie powinien jej nosić w taki sposób, no to będzie trudniej. Mam nadzieję, jednak wierzę w solidarność kobiet.